Witam serdecznie wszystkich w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj takie dość szybkie danie. Będzie to rybka. Rybka po grecku. Tylko, że jest troszkę będziemy inaczej robić, bo ja nie lubię sobie, jak wiecie, utrudniać pracę w kuchni. Będzie to bardzo szybki przepis, ponieważ rybkę będziemy robić w piekarniku i bardzo dietetyczny, ponieważ ryba niesmażona na oleju ma dużo mniej kalorii i nie będzie ona obtoczona w żadnej mące ani w żadnej bułce, więc naprawdę będzie miała dużo mniej kalorii, więc myślę, że bardzo dobry przepis i bardzo fajny, ponieważ nie ubrudzimy całej naszej kuchenki, nie będziemy musieli sprzątać. I już Wam mówię, co będziemy mniej więcej potrzebować. Ryby dajemy no tyle, ile będzie nas jeść. Ja mam tu około kilograma, może troszkę więcej. I mam różne. Mam 3 różne ryby. Można tylko dorsza, można mintaja. Takie ryby najlepiej morskie. Ja mam tutaj 3 różne ryby morskie. Tu jest chyba dorsz, jak się nie mylę, trochę mintaja, i tam jeszcze jakaś inna rybka. Do tego to są filety. Ja mam filety, można też takie kostki, naprawdę różne rybki, byle bez ości oczywiście. Do tego 3 takie nieduże pietruszki, 4 marchewki, taka mniejsza połowa selera, 3 ząbki czosnku, 1 cebula, trochę pora, dam troszkę pomidorów takie z puszki, ziele angielskie, liść laurowy, przecier pomidorowy, trochę cytryny i z łyżeczkę 2 papryki, albo słodkiej, albo pikantnej. I będzie nam potrzebne zamiast oleju w ogóle nie używamy w tym przepisie, trochę masła klarowanego, niedużo. I od czego zaczynamy? Już Wam mówię. Moja ryba stała przynajmniej ze 3-4 godziny tutaj w temperaturze pokojowej, więc ona nie jest zimna. Zaraz sobie to jeszcze odstawię. Bo żeby ktoś później nie wsadził zimnej ryby w naczyniu szklanym do rozgrzanego piekarnika, bo może naczynie pęknąć. Także tego nie robimy. Chyba że macie brytwankę jakąś metalową, to tak, wtedy można wstawić zimną rybę do nagrzanego piekarnika. I teraz tak, tu wezmę, dodam troszkę masełka, wysmaruję masełkiem. Ojejku, nie spadło. Tak. Garnek i będziemy układać na to naszą rybę. Mój piekarnik już się nagrzał do 180 stopni. Tak, rybkę żeśmy. Moja ryba, zaraz Wam pokażę. Będziemy układać rybkę. Tak. Moja rybka obciekała właśnie przez te 2-3 godziny na takim, widzicie, na takim jakby sitku. Jeżeli nie macie, to na zwykłym druślaku dajcie po prostu, żeby ryba Wam obciekła, żeby nie było za dużo wody. Ja ryby nie kroję na mniejsze kawałeczki, na takie malutkie, bo później mi się ładnie po prostu układa. Oj, dobra, trzeba będzie przekroić na pół, bo ona jest faktycznie za duża. Dobra. Tak. Dobra. Tak. Rybka ułożona, na to dam troszkę masełka. Posmarujemy ją masełkiem. Na to damy pieprz. Przede wszystkim trzeba posolić. Także solimy naszą rybkę.
Tak. Popieprzymy troszkę. I ja dam troszkę kwasku cytrynowego. Dobra. I teraz ja wstawiam rybę, słuchajcie, na 180 stopni na około 20 minut. No zobaczycie, żeby się po prostu troszkę zarumieniła Wam. Dlaczego nie wkładam od razu z warzywami? Dlatego, że chciałabym, żeby ona się troszkę przypiekła, a gdybym dała od razu warzywa, to ona by się nie przypiekła, ona by się ugotowała. Więc ja wsadzam do piekarnika i za ten czas ja obieram nasze wszystkie warzywa. Także widzimy się, jak obiorę warzywa. Warzywa na moje wszystkie obrane. Na patelni mam troszeczkę masła klarowanego, niedużo. Pokroję teraz jedną cebulę i będę ją podsmażać. Cebulę kroimy w taką niedużą kostkę. Cebulka będzie się smażyć. Za ten czas pokroję tu czosnek, można przycisnąć przez praskę też. Można też w ogóle nie dodać. Czosnek pokroiłam i teraz nasze warzywa przekroję na pół i będę szatkować na takie półkrążki, a resztę warzyw zetrę sobie na mandolinie, ale można też zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Cebulka nam się podsmaża. Wrzucimy tu nasze liść laurowy, ziele angielskie. O, tutaj już mam starte warzywa. Bardzo fajną marchewkę na takie cieniuśkie plasterki. Tutaj mam seler i pietruszka też na takie kółeczka. Jeszcze tylko zostanie mi pokroić por. Bardzo cieniutko, tak jak mówiłam, zaraz pokażę. O, takie wiórki. Kroimy nasz por. Do naszej podsmażonej cebulki dodaję czosnek. Chwilkę podsmażam, tylko nie tak, żeby go nie spalić, bo będzie gorzkie. Do tego dodam łyżeczkę papryki, akurat słodkiej, taką o, czubatą. Niech się też podsmaży, to fajnie wydobędzie swój smak. Tak. I do tego dodam raz, dwa, trzy, z pół słoiczka. To wszystko zależy po prostu, jakie lubicie pomidorowo, czy bardziej, czy mniej. I to podsmażymy chwilkę. Pomidory podsmażone. Pięknie pachnie. Dodajemy nasze warzywa. Warzywa zmniejszą swoją objętość. Ryba jest jeszcze u mnie w piekarniku. Jeszcze chwilę. Nie dolewajmy tutaj wody. Na mały ogień i nie dolewać wody. Dlatego, że zaraz rybę wyciągnę i z każdej ryby, jak się ją smaży, taką bez panierki w piekarniku, ona po prostu ma taką wodę na samym dole. I tą wodą właśnie z ryby podlejemy, zaraz pokażę, podlejemy nasze
warzywa. Na razie niech się troszkę jeszcze duszą, nic im nie będzie. Na małym ogniu. Po 20, słuchajcie, 25 minutach wyciągam swoją rybę z piekarnika. Już Wam pokazuję. O. I widzicie, ona pływa w masełku też, ale jest tu też właśnie trochę tej wody z ryby. O. I tą wodę z ryby ja przeleję tutaj. O. A naszą rybkę wsadzę jeszcze do piekarnika. Gdyby Wasza ryba nie puściła wody, chociaż w co wątpię, bo zawsze zazwyczaj ryby mrożone puszczają wodę, to po prostu podlejecie troszkę więcej takimi pomidorami, bo ja też dam jeszcze tutaj pomidorów. Po prostu dacie troszkę więcej soku z pomidorów. I będę teraz dusić warzywa właśnie w tej wodzie, a ryba z powrotem wędruje do piekarnika nagrzanego na 180 stopni cały czas. Niech ona mi się podpieka. Teraz już będzie się podpiekać, bo już nie będzie pływać w tej wodzie. Dobra, a tu fajnie. Niech się dusi jeszcze chwilkę, a ryba idzie do piekarnika. No, moje warzywa już fajnie zmiękły i dodam jeszcze trochę tego takiego soku z pomidorów. Próbujcie, bo na pewno trzeba posolić, słuchajcie, dać pieprzu. Także to w tym momencie wszystko właśnie robimy po dodaniu pomidorów, właśnie tego soku pomidorowego. O. Jakbym miała w kartoniku, wiecie, taki sok pomidorowy, to bym dodała, ale nie mam akurat, więc po prostu posiłkuję się sokiem z pomidorów. Takich z puszki. O, już mi chlapły, ale trudno. Także ja też będę zaraz doprawiać solą, pieprzem i chyba, że czymś tam jeszcze lubicie, to można doprawić. Rybę z piekarnika wyciągłam. Przełożę ją teraz sobie. Można ją wyciągnąć całkowicie, ale ja nie będę brudzić następnego naczynia. O. Jest tu jeszcze trochę wody z ryby i bardzo dobrze. Układam warstwę marchewki na dół. O. Tak, na to rybkę przekłożę z drugiej strony teraz. Jak już wszystko dałam, całą tą naszą marcheweczkę, słuchajcie, teraz będzie przykrywam pokrywką i wkładam do rozgrzanego tego piekarnika, bo jak nie wyłączyłam, na jakieś 20-25 minut, żeby po prostu warzywa jeszcze troszkę bardziej zmiękły i żeby smaki nam się połączyły. Także 20-25 minut jeszcze wsadzę do piekarnika i zaraz się z Wami widzę. I minęło około 25 minut i wyciągam naszą rybę po grecku z piekarnika. Można jeść od razu na ciepło, można poczekać aż wystygnie, położyć sobie do lodówki. Mi się zdaje, że taka
na drugi dzień jest jeszcze lepsza, jak ona jeszcze tak bardziej przejdzie, ale to rzecz gustu oczywiście. Warzywa mięciutkie, ryba będzie mięciutka, bo o, fajny sosik jest, ale on zaraz się wchłonie. Także jak się przepis Wam podobał, myślę, że jeżeli bym nie kręciła tego kamerą, to myślę, że taką rybę można by było zrobić naprawdę w 40 minut. Bo wkładacie rybę do piekarnika, w międzyczasie robicie warzywa, wyciągacie rybę, przykładacie warzywami z powrotem na 20 minut i rybka jest gotowa. Przede wszystkim zdrowa. Mi się zdaje, że jest to zdrowsza wersja niż właśnie ta na patelnię. I bardzo łatwa. Nie ma dużo roboty. Także jak się przepis podobał, oczywiście zrobię zdjęcia, ale ja poczekam, aż mi trochę ostygnie do zdjęć. O, jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa!